Cześć kochani, witam Was serdecznie, Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj? Tytuł macie, tutaj troszeczkę się przesunę. Jak suplementy diety mogą po prostu skutecznie przeciwdziałać skutkom ubocznym i szczepień i jednocześnie zabezpieczać ewentualnie nas przed różnego rodzaju infekcjami. Temat jest bardzo poważny i w ogóle na temat suplementów diety to są różne opinie. Ja zajmuję się tym od praktycznie końca lat 90. XX wieku, czyli już mniej więcej jakieś 27 lat. Suplementacją, odkrywaniem mocy suplementów i tak dalej. Naprawdę sporo na ten temat wiem. Od 2013 roku, od połowy 2013 roku prowadzę taki program kompleksowego wspomagania metabolicznego organizmu i zapraszam Was do udziału w tym programie, ewentualnie dla tych, którzy chcieliby, bo to jest jedyne dzisiaj wyjście. Piszę na ten temat, mówię na ten temat od wielu lat, ale nie tylko ja nie jestem jedynym, tylko jest kwestia suplementy, więc nie namawiam Was do tego, żeby wierzyć w to, że jakieś tanie suplementy, bardzo proste, były w stanie nam po prostu pomóc, bo to czasami jest marketingowa, nie ukrywam, ściema. Natomiast faktem jest, że czasami są po prostu, bo co to są w ogóle suplementy? Generalnie suplementy, kochani, to jest żywność tak zwana funkcjonalna, albo inaczej żywność specjalnego przeznaczenia, która ma służyć wyrównywaniu niedoborów żywieniowych organizmu. Wielokrotnie o tym mówię, że dzisiaj żyjemy w świecie nadmiarów i świecie niedoborów. Mamy syndrom nadmiarów, syndrom niedoborów. Jakie mamy nadmiary? Wiecie doskonale. Cała chemia zawarta w przepraszam, nie w żywności, tylko w produktach do jedzenia. Konserwanty, barwniki, polepszacze, spulchniacze, mikronanoplastik, pestycydy, osławiony glifosat jest tylko przykładem i tak dalej. Radionuklidy, można to po prostu wymieniać. Syndrom braków to jest syndrom braku minerałów, braku witamin, braku polifenoli, braku na przykład kwasów tłuszczowych omega-3, braku fruktooligosacharydów, które są pożywką dla dobrych bakterii, brak bakterii dobrych, które moglibyśmy spożywać, na przykład razem z kiszonkami i tak dalej. I w związku z tym, jak złożymy do kubki, że tak powiem, te dwa syndromy, jeszcze raz powtórzę, syndrom braków, syndrom niedoborów i syndrom nadmiarów, to mamy efekt, że mamy dzisiaj problemy takie, że jeżeli każda komórka naszego ciała powinna dzień w dzień otrzymać 70, 60 do 90 składników odżywczych, witaminy, minerały, białka, tłuszczowce, cukrowce i tak dalej, to ona będzie prawidłowo funkcjonować, jeżeli to otrzyma. Plus czysta woda, najlepiej strukturyzowana, o potencjał, dobrze byłoby o wysokim ewentualnie pH. Dobrze byłoby, żeby ta woda była też, miała tak zwany wysoki, ujemny potencjał redox, ale to już jest inna sprawa, to już mniejsza z tym. Po prostu wyjaśniam te sprawy w playliście woda, a więc wtedy komórka funkcjonuje, ma odpowiednie napięcie na swojej błonie komórkowej, bo napięcie u zdrowej komórki, napięcie błony komórkowej to jest 70 do 90 mV, to jest parametr mierzalny. Natomiast jeżeli spada to napięcie, to komórka staje się taka, wiecie, jak sflaczała piłka, sflaczały balon i to już oznacza, że w tym momencie w organizmie następują jakieś procesy degeneracyjne, choroby. Jak dobrze pamiętam, napięcie na komórce gdzieś w wysokości około chyba 15-20 mV, to jest oznaka, że po prostu jest bardzo groźny nowotwór i sprawa po prostu załatwiona. A więc na podstawie nawet mierzenia potencjału błonowego komórki można określać rodzaj choroby w tym momencie, z jakim mamy do czynienia jako po prostu ludzie. A więc kochani, suplementacja dla mnie jest nieodzowna. Chodzi tylko o to, żeby suplementować się
logicznie, rozsądnie, mądrze. Dlatego uważam, że branie suplementów tak sobie od przypadku do przypadków, a weź taką witaminkę, jeszcze te powiedzmy jakieś syntetyki i tak dalej, to niewiele daje. To muszą być przede wszystkim suplementy w miarę możliwości naturalne, tak jak zostały stworzone, czyli w gruncie rzeczy to nie jest wyekstrahowana witamina B1, B2, B12, B9 i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby to były suplementy, żeby to były preparaty, najlepiej pochodzenia roślinnego, chociaż nie wszystkie, bo na przykład jeżeli mamy kolostrum, to jest już preparat pochodzenia zwierzęcego. Kolostrum, czyli siara. No, ponad 250 już znanych składników kolostrum, wszystko razem, tak jak mateczka natura to wszystko zbudowała. Żel alesowy na przykład, też ponad 250 składników. Co do kolostrum, to naukowcy w tej chwili mówią, że prawdopodobnie zawiera 500 nawet składników, a inni naukowcy mówią, że nawet aż 800, ale wszystkie składniki nie są jeszcze przebadane. Ale wiemy doskonale, jak to działa w praktyce. Ja akurat jestem takim po prostu praktykiem. Mówię to bez ogródek, bez, wiecie, bez zadzierania nosa, ale jednocześnie bez żadnej fałszywej skromności. Od 2013 roku po prostu propaguję, sam stosuję i moi liczni znajomi, nieznani mi nawet ludzie czasami, których nigdy na oczy nie widziałem, a którzy się zgłaszają do mnie, po prostu stosują w tej chwili ten program, który ma przede wszystkim wzmacniać naszą odporność i który działa anti-aging, czyli przeciwstarzeniowo i sprzyja technice po prostu tak zwanej longevity, czyli przedłużenia długości życia, ale długości życia przedłużenia nie w chorobie, tylko w zdrowiu. Bo można się spryczować, leżeć na łóżku szpitalnym, wiecie, być podłączonym pod różną aparaturę, no i przedłużają nam życie. No i co z tego? Dziękuję za takie przedłużanie życia. Nie życzę sobie tego. W takim przypadku wolałbym po prostu odejść, a nie męczyć się przez rok, może 2 lata, naszprycowany jakieś tam powiedzmy przewody, robię kubkę pod siebie, myją mi to, co potrzeba i tak dalej. To sfera godności ludzkiej nawet w tym jest i tak dalej. I teraz, kochani, dzisiaj temat, jak ewentualnie, czy w ogóle suplementy mogą wpływać na odporność przed zakażeniami, jak mogą powiedzmy zmniejszać niepożądane skutki szczepień i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mówić o badaniach znaczy związanych ze szczepionkami antykowidowymi, ale to dotyczy każdej infekcji, grypy, nie grypy, wszelkich innych chorób. I artykuł, którego fragmenty tylko wam zacytuję, bo to jest obszerny, naukowy, natkany, wiecie, tymi różnymi nazwami, odnośnikami i tak dalej do różnych badań, będzie dość trudny, ale pewne fragmenty odczytamy i chodzi o to, żebyśmy wyciągnęli odpowiednie wnioski. Ja to troszeczkę się w tej chwili uśmiecham, bo czytając ten artykuł, trochę mnie to śmieszyło. Dlaczego? Bo z całym szacunkiem dla naukowców, którzy badają, którzy rozkminiają te wszystkie rzeczy, no pusty śmiech mnie ogarnia, dlatego że wiecie co? Nasze babcie nie miały leków, czy prababcie, takich tych szpitalnych, farmaceutycznych i potrafiły często sobie pomóc, bo one były mądre. Nie musiały mieć wykształcenia, ale były mądre, życiowo mądre, bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że mądrość nie jest kompletnie tożsama z wykształceniem i z inteligencją. Można być inteligentnym człowiekiem bardzo i na przykład krzywdzić innych. To znaczy, że jeżeli krzywdzisz, jesteś bardzo inteligentny, to jesteś głupcem. Ty nie jesteś mądry w ogóle. I teraz, kochani, zaraz przejdę ewentualnie tutaj do tego artykułu. Na początek jeszcze chwilkę, moment na marketing. Namawiam Was ewentualnie do wejścia na moją stronę internetową. Zaraz pokażę, gdzie to jest, bo nie wszyscy muszą wiedzieć. I niedawno wydałem taką niewielką tylko broszurkę, łącznie deski do deski 48 stron. Skazani na suplementację. Nowe prawo przetrwania. Suplementuj się albo choruj. Czy to się komuś podoba, czy też nie. Dzisiaj nie ma innej drogi
zadbania o własne zdrowie, jak suplementowanie się. I ja tu wyjaśniam w tej publikacji, to są takie bardzo krótkie, niewielkie treści, ale skondensowane, masa, słuchajcie, ilustracji kolorowych i tak dalej. Pokazuję, mówię, co należałoby zrobić i dlaczego dzisiaj suplementacja jest nieodzowna. Dobrze, więc teraz, kochani, najpierw udostępniam ekran, żeby po prostu pokazać, gdzie, jak można wejść ewentualnie na moją stronę internetową. Więc jeżeli wbijecie sobie na Google www.januszdabrowski.pl, to ukaże się moja strona internetowa, właśnie tu moje hasło, z ludźmi, dla ludzi, poprzez ludzi. Teraz dalej, jest tutaj zakładka sklep, pojawiają się książki i otwiera się po prostu sklep. No i między innymi tutaj, kochani, akurat na samym początku nowości, a więc ta moja publikacja, skazanie na suplementację, nowe prawo przetrwania, suplementuj się albo choruj, opis książki już żeście zobaczyli, cała reszta i tak dalej, i tak dalej. Więc tylko tyle, wyłączam się na razie. I teraz, kochani, przechodzę do tego tekstu zasadniczego. I teraz chciałbym powiedzieć taką rzecz, że jak zwykle pod audycją będą linki do tego artykułu. Jeżeli klikniecie w link, który zamieszczę, to ukaże się jedynie streszczenie tego artykułu i żeby dojść do całości, to musicie tutaj, o widzicie, znaleźć w takim prostokącie symbol i wtedy dopiero, kiedy klikniecie ten symbol, to okazuje się właściwy artykuł anglojęzyczny i tak dalej. Ja mam tutaj od razu tłumaczenie po polsku, na polski, translację i tym się zajmiemy. A więc jeszcze raz uprzedzam, nie będę odczytywał całego artykułu, bo to jest bardzo obszerny artykuł i w ogromnej mierze nie będzie strawny dla nas, więc tylko fragmenty. Skuteczność suplementów diety w łagodzeniu skutków ubocznych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2. Wirusy SARS to są wirusy oddechowe, atakujące przede wszystkim drogi oddechowe. COVID, podobnie jak grypa i sprawa załatwiona. Więc tu abstrakt, czyli streszczenie. Wiadomo, że suplementacja wzmacnia odpowiedź immunologiczną. O, jakie fajne odkrycie. Suplementacja wzmacnia odpowiedź immunologiczną i zmniejsza infekcję. Dlatego należy zbadać związek między składnikami odżywczymi wzmacniającymi odporność, a działaniami niepożądanymi szczepionek. No i tak dalej, więc robiono badania, wprowadzenie, pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 i wybuch globalnej pandemii, ja nazywam ją plandemia, to pojęcia do podjęcia zapobiegawczych środków ekonomicznych i zdrowotnych w celu przeciwdziałania niszczycielskiemu wpływowi wirusa. Zakażenia COVID atakują przede wszystkim górne i dolne drogi oddechowe i indukują silną wrodzoną i nabytą odpowiedź immunologiczną, czyli wywołują po prostu silną wrodzoną nabytą odpowiedź immunologiczną, która choć początkowo pełni rolę ochronną, później prowadzi do szybkiego zaostrzenia się odpowiedzi zapalnej. To jest normalne, że stany zapalne się pojawiają. W konsekwencji nastąpiło szybkie pogorszenie stanu klinicznego pacjentów. Rzeczywiście, gdy odpowiedź zapalna jest nadmiernie pobudzona, dochodzi do dysregulacji uwalniania cytokin prozapalnych, co zmienia fizjologiczną homeostazę, czyli równowagę po prostu. I tak dalej. I teraz oczywiście ta odpowiedź prowadzi do ostrego ogólnoustrojowego zespołu zapalnego i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kochani, tu troszeczkę przeskroluję, bo to są dla nas, z naszego punktu widzenia, nieistotne rzeczy. W każdym razie, moment jeszcze. No oczywiście. I teraz tak, chodzi o tutaj, chodzi o skutki szczepionek. Najczęstszymi miejscowymi działaniami niepożądanymi szczepionek były ból, rumień, obrzęk i limfatyczne powiększenie węzłów chłonnych, natomiast działaniami ogólnoustrojowymi były gorączka, ból głowy, zmęczenie, bóle mięśni, bóle stawów, nudności, wymioty, biegunka i dreszcze.
Najrzadszymi, ale najpoważniejszymi działaniami niepożądanymi były natomiast obrzęk limfatyczny, zapalenie mięśnia sercowego, porażenie Bella. W czasie COVID-u masa była materiałów, co się dzieje po szczepieniu, jak młode dziewczyny mają porażenie na przykład Bella, niewydolność oddechowa, anafilaksja i zespół zakrzepicy z małopłytkowością. Kochani, te skutki dzisiaj są również powszechne. Nadal umiera masa ludzi. Kilka dni temu dowiedziałam się, taki bardzo daleki kuzyn z mojej rodziny, ze strony mojego taty, zmarł na raka, tak zwanego turboraka, 65 lat. Poczuł się źle. Najpierw był mały udar, przejściowy, tak zwany niedokrwienny, TIA po polsku. Skierowano go do szpitala. Okazało się, że wykryto w nim błyskawicznego raka. Może w przeciągu miesiąca facet się po prostu, no gość zszedł, że tak powiem, exitus. Co to oznacza, że rak tak błyskawicznie atakuje? Nie, rak to jest często, słuchajcie, proces wieloletni, ale w tej chwili lekarze obserwują tak zwane turboraki i na mojej playliście Nowotwory mam audycję na temat tak zwanych turboraków. Ale ten mój kuzyn, kochani, ma żonę, czy miał żonę, 60 lat, on 65, ona 60. Trzykrotnie się zaszczepili, w ogóle, bo zapomniałem o tym powiedzieć, trzykrotnie się zaszczepili. Mówili innym ludziom z naszej rodziny, koniecznie się zaszczepcie, bo musicie być zdrowi, dbać o zdrowie i tak dalej. Słuchajcie, 60 lat, dziewczyna ma już Alzheimera, on się nią wcześniej opiekował i akurat tego mikroudaru doznał w tym momencie, kiedy po prostu kąpał to swoją żonę, bo ona już 60 lat kobieta. Słuchajcie, 2 stycznia 2026 roku skończyłem 72 lata. Więc 12 lat kobieta młodsza ode mnie i już ma Alzheimera. Ja wiem, że Alzheimer częściej występuje po prostu u kobiet, ale to jest młoda kobieta. Co robią? Oczywiście nie ma żadnych dowodów, nie ma często publikowanych badań, co robią szczypawki i tak dalej. Ale to mniejsza z tym. Na pewno znacie te wszystkie teksty. Dobrze wiadomo, że wystąpienia skutków ubocznych często wiąże się z osłabioną odpowiedzią immunologiczną, czyli układu odpornościowego, spowodowaną niezdrowym stylem życia, niezrównoważoną dietą i chorobami współistniejącymi. Ale, kochani, żebyśmy się dobrze zrozumieli, jeżeli ktoś choruje, to znaczy, że ma osłabiony układ odpornościowy, czyli immunologiczny. Również taka choroba jak rak, nowotwory generalnie, jak wielu onkologów mówi, naturoterapeutów, nie ma czegoś takiego jak nowotwór albo jakaś inna choroba. Jak to nie ma? No przecież jest. Książki na ten temat się pisze. Profilaktykę się antynowotworową stosuje, czy leczy się te choroby, leczy się choroby, a nie ludzi. No ale zaraz, ale dlaczego organizm, który przez wiele lat potrafi się bronić również przed chorobą nowotworową, zachoruje? Bo rzecz polega na tym, że mamy problem z układem odpornościowym. Po prostu następuje osłabienie tego układu odpornościowego i łapiemy po prostu infekcję i sprawa załatwiona. I teraz dalej. Wręcz przeciwnie, optymalny stan odżywienia gwarantuje modulację procesów zapalnych i oksydacyjnych. Chodzi o wolne rodniki związanych z układem odpornościowym, odgrywając fundamentalną rolę w przeciwdziałaniu infekcjom bakteryjnym i wirusowym, a także został udowodniony w przypadku zakażenia SARS-CoV-2. I tu jest odnośnik do prac naukowych. Rzeczywiście wykazano, że wzrost ryzyka zakażenia COVID, ciężkiej choroby i śmierci był bezpośrednio związany ze stanem zapalnym, związanym z dietą. I tu ja wskakuję na moją cudowną klaczkę białą, bo jeżdżę na białym koniu z pięknym rzędem i mówię, ale jeżeli mamy problemy z dietą, jesteśmy niedożywieni, jeżeli
zjadamy produkty do jedzenia, te hipermarketowe, przemysłowe, jeżeli mamy masę stresów i tak dalej, i tych czynników jest cała masa, chemia, cała chemia w produktach do jedzenia, to jesteśmy potwornie zakwaszeni. I na moich playlistach szczepionki, wirusy tłumaczę, mówię, na bazie prac naukowych, a nie, że sam wymyśliłem. Kochani, odkwaszajmy się. Odkwaszajmy się. Chodzi o to, żebyśmy mieli lekki alkaliczny stan w przestrzeniach międzykomórkowych, czyli tych przestrzeniach, gdzie pływają komórki, jak ryby w oceanie, jak dziecko w wodach płodowych. Mamy być lekko alkaliczni na poziomie 7,7,4. I ten stan alkaliczności można badać przy pomocy pasków lakmusowych, na które oddajemy mocz, środkowy strumień porannego moczu i widzimy, co się dzieje. Czy jesteśmy zakwaszeni, czy też nie. Ogromna większość z nas jest zakwaszona. Ma mocz poranny, ten mówię środkowy strumień, na poziomie 5,2, 5,4, 5,8. 5,2 w stosunku do 7,2 to jest 100 razy więcej jonów wodorowych dodatnich, czyli protonów w tej substancji, w tym moczu. Czyli w stosunku do tego, co powinno być, bo jeszcze raz powtarzam, przestrzenie międzykomórkowe, często o tym mówię, mają mieć pH w granicach 7,7,4. Przypuśćmy 7,2. Więc jak mamy mocz 5,2 pH, to znaczy, że to jest 100 razy silniejsze stężenie tych jonów wodorowych niż przy poziomie 7,2. A więc zakwaszenie organizmu, czyli kwasica metaboliczna niskiego stopnia, tak zwana utajona, latentna, czyli bezobjawowa. Dalej. Ostatnio jednak odkryto, że niektóre witaminy, mikroelementy nie tylko odgrywają rolę zapobiegawczą przeciwko zakażeniu SARS-CoV-2, ale także wspierają immunogenność i skuteczność szczepionki. Czyli szczepionka lepiej się przyjmuje, lepiej działa. Dobra. Dostępnych jest wiele badań z tego punktu widzenia, tak wiele, że ostatnio przeanalizowano kluczową rolę, jaką witaminy, takie jak witamina A, B6, B12, C, D, E, K i kwas foliowy, czyli witamina B9, mikroelementy takie jak cynk, żelazo, selen, miedź oraz składniki odżywcze takie jak wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 odgrywają we wspieraniu wrodzonych i adaptacyjnych odpowiedzi immunologicznych. Badania przedkliniczne i kliniczne potwierdzają określone role suplementów diety, je zawierających, zwłaszcza w odniesieniu do utrzymania barier fizycznych w skórze, przewodzie pokarmowym i drogach oddechowych, a także podkreślają ich kluczową rolę we wspieraniu funkcjonalności komórkowej w odpowiedziach wrodzonych i adaptacyjnych. Ponadto probiotyki, takie jak bifidobakteria, lactobacilli, mają pozytywny wpływ na modulację dysbiozy układu pokarmowego, czyli dysbioza, czyli po prostu brak bakterii. A więc jeżeli mamy problemy z ilością odpowiednich szczepów do tak zwanych dobrych bakterii, a w układzie pokarmowym mnożą się grzyby, bakterie gnilne i tak dalej, to te bakterie, te dobre, bifidobakteria, lactobacilli i tak dalej, wpływają pozytywnie na modulację, czyli rozmnażają się dobre bakterie, a grzyby i bakterie gnilne są usuwane. A więc wpływ na modulację dysbiozy układu pokarmowego i płucnego związanej z zakażeniem SARS-CoV-2. Rzeczywiście wykazano, że mikrobiota jelitowa poprzez dwukierunkową oś jelitowo-płucną wpływa na stan zdrowia płuc. W połączeniu z nimi integracja prebiotyków jest przydatna w modulacji stanu zapalnego. Prebiotyki, czyli pożywki dla dobrych bakterii, dla probiotyków. I promowaniu wzrostu mikrobioty jelitowej, umożliwiając odpowiednią odpowiedź immunologiczną. I teraz bardzo ciekawe. Chociaż wykazano, że suplementacja wzmacnia odpowiedź immunologiczną i zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, do tej pory
Nie zbadano związku między suplementami diety a skutkami ubocznymi szczepionek. Okej, ale już teraz wiadomo, że suplementacja działa, że jest skuteczna, że jest dobra. Ile trzeba było badań zrobić, żeby to udowodnić? Bo jak się czegoś nie udowodni, to już to nie działa. Czyli praktyka, obserwacje po prostu nie są istotne. Ważne jest, że coś działa, ale nie zostało udowodnione. Więc jak nie zostało udowodnione, to znaczy, że nie działa. I koniec, kropka. I teraz słuchajcie, opisy tutaj badań różnych i tak dalej, to wszystko przeskroluję. Przejdziemy do, ewentualnie, zobaczcie, tego jest bardzo dużo, przejdziemy do meritum, czyli ewentualnie do pewnych wniosków. A zaraz znajdziemy to sobie. Jak widzicie, tego scrollowania jest sporo. Bardzo dużo, no ale to jest praca naukowa. I tak dalej. Zaraz już tutaj będę miał pewne i tak dalej. Aha. Zakażenia COVID-19 mogą rozwijać się w różnych postaciach. Chorzy mogą być bezobjawowi lub objawowi, z łagodnymi lub cięższymi objawami. W najbardziej krytycznych przypadkach wymagających hospitalizacji można stwierdzić uszkodzenia patologiczne poprzez nadsieki i hiperplazję na poziomie tkanki pęcherzykowej. Może to prowadzić do różnych śmiertelnych chorób, takich jak niewydolność serca, wstrząs septyczny i zespół ostrej niewydolności oddechowej. Oczywiście, że może być, ale przy każdym zakażeniu grypy, jeżeli ktoś przechodzi grypę i jest osłabiony w wyniku tego, że ma osłabiony układ odpornościowy, bo dlaczego zachorował, to się wszystko inne będzie czepiać. Zgodnie z ludowym porzekadłem, na pochyłe drzewo to i kozy skaczą. I teraz dalej. Co więcej, u osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 obecność wielu chorób współistniejących, charakteryzujących się łagodnym stanem zapalnym o charakterze ogólnoustrojowym, cukrzyca, choroby układu krążenia, otyłość, choroby neurodegeneracyjne, nowotwory, może nasilić reakcję układu odpornościowego, zwiększając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i śmiertelności. Słuchajcie, wnioski są obłędne, bo tak prawdę mówiąc, to jakbyśmy nie rozumieli, że jeżeli ktoś choruje na cukrzycę, jest otyły, ma chorobę układu krążenia, a najpierw pojawiło się zatrucie organizmu, zakwaszenie organizmu, zakwaszenie promuje, kochani, insulinooporność. Jak się pojawia insulinooporność, pojawia się cukrzyca, pojawia się otyłość, pojawiają się choroby układu krążenia, pojawiają się choroby neurodegeneracyjne i na końcu również nowotwory. No to przecież jest logiczny ciąg. Wystarczy tylko się po prostu logicznie zastanowić. Kochani, nie chodzi o to, żebym się wymądrzał, tylko po prostu wystarczy logicznie myśleć, a tutaj naukowcy pracują nad tym, robią badania, żeby udowodnić to, co logicznie, do czego logicznie można dojść. Dobrze, ale niech badają, to przynajmniej my też mamy pewne dowody i tak dalej. I teraz co jeszcze? Dalej. Zaraz będzie. Aha. Niedobór mikroelementów powoduje zmniejszenie stężenia przeciwciał, co upośledzenia cytotoksyczność komórek NK, natural killer, czyli naturalnych zabójców. Chodzi o to, że mamy te komórki naturalnych zabójców, które atakują czynniki chorobotwórcze. Czyli jeżeli to są też komórki, na przykład bakterie, no w przypadku wirusów, wirus nie jest bakterią, ale te komórki NK są cytotoksyczne, czyli zabijają wrogie nam komórki. I w wyniku niedoborów mikroelementów te komórki NK, nasi obrońcy, są słabi. Niedobór mikroelementów zmniejsza odporność komórkową oraz osłabia odpowiedź na szczepienie. Dlatego mikroelementy są niezbędne nie tylko w profilaktyce i leczeniu COVID-19, ale także dla odpowiedzi immunologicznej
po szczepieniu. Co tutaj jeszcze? W niniejszym badaniu zbadano rolę przyjmowania suplementów takich jak omega-3, witaminy C, D, E, B, minerały, cynk, selen, miedź oraz biotyki, prebiotyki, czyli pożywki dla dobrych bakterii i probiotyki, czyli te dobre bakterie, aby sprawdzić hipotezę, czy przyjmowanie składników odżywczych o działaniu antyoksydacyjnym, czyli zwalczającym wolne rodniki, może zmniejszyć skutki uboczne szczepionki przeciwko COVID-19. Zgodnie z literaturą witamina D, witamina C, witamina E i selen są silnymi przeciwutleniaczami, zdolnymi do przeciwdziałania reaktywnym formom tlenu i azotu, chroniąc błony komórkowe i tworząc bariery w drogach oddechowych. Zaobserwowano, tam naukowcy różni, istotny związek między suplementacją witaminą C, witaminą D i cynkiem. Tak, witamina C i cynk, jeżeli one zwłaszcza razem występują, to tworzą silną barierę immunologiczną. A więc zaobserwowali istotny związek między tymi witaminami i cynkiem, a zmniejszeniem ryzyka infekcji i ciężkości COVID-19. A także istotny związek między czasem trwania suplementacji i leczenia, a zmniejszeniem hospitalizacji. Co tu jeszcze? Zaobserwowano, że wysokie dawki witaminy C mogą prowadzić do zmniejszenia śmiertelności i poprawy statusu wsparcia tlenowego. Co więcej, suplementacja witaminą D u pacjentów z COVID może prowadzić do zmniejszenia cytokin prozapalnych, ograniczając śmiertelność związaną z ARDS, czyli zapaleniem po prostu mięśnia sercowego. U pacjentów z niedoborem zaobserwowano również zwiększone ryzyko zapalenia płuc. A więc znowu, niedobory, jesteśmy niedożywieni. Jak jesteśmy niedożywieni, to jesteśmy słabi. I koniec, kropka. I teraz co dalej, momencik. Kochani, przejdę już do chyba dalej do wniosków, bo tu są oczywiście rozszerzone wnioski, my przejdźmy do końcowych. Wyniki niniejszego badania sugerują, że suplementy diety zmniejszają skutki uboczne szczepień przeciwko COVID-19 w populacji ogólnej w trakcie cyklu szczepień. Na początku cyklu szczepień najczęściej spożywanymi suplementami były pre- i probiotyki, czyli pożywki dla bakterii i same bakterie, a pod koniec cyklu szczepień nastąpił zwrot na korzyść suplementów witaminowych, czyli tak karmiono tych pacjentów. Witamin D, E, C i B. Na początku cyklu szczepień nie zaobserwowano istotnego związku między skutkami ubocznymi szczepionek, a obecnością chorób współistniejących. Na początku i na końcu cyklu szczepień zaobserwowano istotną korelację między skutkami ubocznymi szczepionek, a spożyciem konkretnych suplementów, co dowodzi, jak suplementacja może skutecznie wspomagać szczepionki we wzmacnianiu obrony immunologicznej gospodarza i zmniejszaniu skutków ubocznych. Kochani, ja tu się śmieję, bo tutaj jest ten artykuł, mówi o tym, że suplementacja może skutecznie wspomagać szczepionki. A ja od razu zadałbym pytanie. No nie mogę tu się brzydko odezwać, muszę trzymać jakąś formę, poprawność, ale po kie licho w takim razie szczepionki, które mają masę skutków ubocznych, mamy je przyjmować, jeżeli możemy przyjąć suplementy i dzięki tym suplementom, dzięki takiej kompleksowej suplementacji wzmacniamy nasz układ odpornościowy i nie chorujemy. Ale przyjmuj suplementy, bo to pomoże szczepionkom, bo te szczepionki będą bardziej skuteczne i nie będzie aż tyle skutków ubocznych. Chwała po prostu nauce. Kochani, generalnie jest tutaj naprawdę dużo wiedzy, natomiast mówię jeszcze raz, powtarzam, ponieważ jestem ironistą, jestem przecherą,
lubię się troszeczkę naigrawać z tego typu rzeczy, nie z ludzi konkretnie, tylko z przywar tych wszystkich, to sami rozumiecie, że są cudowne badania naukowe. Wtłacza się w te badania potężne pieniądze. Bez badań nie byłoby nic, nie byłoby medycyny i wielu innych rzeczy i to jest bardzo po prostu potrzebne. Natomiast chodzi o to, że czasami, wiecie co, nauka goni własny ogon. Czyli tak jak było w socjalizmie. Rozwijamy kopalnie, żeby kopalnie kopały, żeby górnicy kopali węgiel i rozwijamy huty, bo hutom potrzebny jest węgiel do produkcji stali. I to jest takie masło maślane, mówię, gonienie za własnym ogonem. Czyli dostarczamy węgiel hutom, huty dostarczają stal dla kopalni, żeby te kopalnie dalej tam, wiecie, urządzenia, kombajny były produkowane i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to trochę niesprawiedliwy przykład, niesprawiedliwa metafora, ale to na tym rzecz po prostu troszeczkę polega. I dzisiaj mamy z tym też do czynienia. To, co znamy od lat, kiszona kapusta, kiszone ogórki, kiszone pomidory, kiszone buraki, czyli zakwasy, octy, naturalne octy, gdzie się macerują różnego rodzaju zioła, czyli matka natura nas wspiera. To powinno być zastosowane. Zjadamy produkty do jedzenia. W hipermarketach są stoiska z żywnością. Jaką żywnością? I stoiska ze zdrową żywnością, tylko te stoiska ze zdrową żywnością są mniejsze. Kochani, niczego nie odkrywam, czego byście nie wiedzieli. Przez to jest, słuchajcie, to jest powód do homeryckiego, sardonicznego wprost śmiechu. Produkty z żywnością i ze zdrową żywnością. To jeżeli tu są zdrowa żywność, to co w takim razie po tej drugiej stronie jest? I żadna władza nic z tym nie robi. Produkty do jedzenia nasycane są, mówię, konserwantami, barwnikami, polepszaczami, spulchniaczami, glifosatem i tak dalej, bo tak funkcjonuje rolnictwo. Teraz za wszelką cenę Mercosur ma się u nas w Polsce pojawiać, a tam w krajach Mercosur, robiłem audycję też na ten temat, nikt tam nie pilnuje dawek tych pestycydów i tak dalej i to ma się ewentualnie pojawić w naszych sklepach. Nie ma żadnego zezwolenia na jakieś układy z Mercosurem. I co? Będziemy ewentualnie badać, czy te składniki w tych ich produktach do jedzenia, czy nie przekroczyły? To może od razu nie róbmy tego, bez żadnych badań. Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna leją pestycydy, ile tylko wlezie. Byle dużo wyprodukować. Dżungla amazońska jest wycinana po to, żeby zamienić ją po prostu w pola uprawne, żeby więcej bydła się produkowało i tak dalej, i tak dalej. No tak to jest, kochani. A więc kończąc, kochani, każdy niech robi to, co chce. Możecie to wszystko, co mówię, albo przyjąć w 100%, albo w 100% odrzucić, albo wziąć dla siebie tylko tyle, ile chcecie. Natomiast jeszcze raz powtarzam, mam kolosalne doświadczenia, wieloletnie. Stałem się nieformalnym ekspertem w Polsce. Tak, mówię to wyraźnie. Od programu kompleksowego wspomagania organizmu. Ciągle mam feedback od ludzi, którym pomagam, których często nawet nie znam, bo inni moi znajomi gdzieś proszą, czy podają numer telefonu, czy jakieś tam kontakty. Więc zadzwońcie do Janusza. Janusz, czy można, jak w tym przypadku, jak w tamtym. I ja później mówię, dobrze, w porządku, tylko dajcie mi informację zwrotną. I dzięki temu się też tego wszystkiego uczyłem. A więc słuchajcie, niektórzy mogą pomyśleć, że zadzieram nosa, no to sobie niech myślą, myślenie ma przyszłość. Natomiast nie zaprzeczę temu, że masa ludzi po prostu konsultuje ze mną te wszystkie historie, więc wiem, jak bardzo skuteczne jest to kompleksowe wspomaganie metaboliczne organizmu. Jeżeli wejdziecie na playlistę kompleksowy program zdrowia i przeskrolujecie, to tam jest taka audycja, nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale w każdym razie, gdzie ja mówię o detoksie, jak
doprowadzić organizm zrewitalizować go, jak wzmocnić jego energię, odporność i tak dalej, i tak dalej. I tam mówi o 5 palcach, czyli 5 dziedzin mamy załatwić w naszym organizmie, poprawić ich funkcjonowanie. Ale na początku zawsze jest odkwaszenie, domineralizowanie. Jak tego nie ma, to raz, że jesteśmy potwornie zakwaszeni i spada nam moc układu odpornościowego. Jeżeli jesteśmy zakwaszeni, jeszcze raz powtórzę, zakwaszenie promuje insulinooporność. Insulinooporność promuje cukrzycę, otłuszczenie, między innymi niealkoholowe stłuszczenie wątroby, promuje spadek mocy układu odpornościowego i całą plejadę chorób. RZS-y, nowotwory, policystyczne jajniki, dnę moczanową i alergię, i astmę, i nieleczona alergia zamieni się w astmę i tak dalej. Tego jest cała masa. Więc albo pójdziemy po rozum do głowy i pomyślimy sobie, dobra, to może coś muszę zmienić w swoim życiu, albo będziemy skazani na to, co na łykanie piguł, tych piguł innych, tych medycznych po prostu piguł i sprawa załatwiona. To już nie jest moja sprawa. Niech każdy po prostu robi to, jak wierzy, jak ufa, to co wie i tak dalej. My tu mówimy o tym, o czym mówimy. Wy przychodzicie, słuchacie i jestem wam szalenie wdzięczny za waszą obecność. Tu się rozumiemy. Kanał jest niszowy. Przychodzą tutaj ludzie, którzy bardzo dużo wiedzą o tym, o czym ja mówię i od was się też, kochani, uczę niejednokrotnie, bo też powodujecie to, że ja się zajmuję niektórymi tematami, podpowiadacie mi niejednokrotnie i to jest bardzo fajne. Kochani, już kończąc, bardzo wam dziękuję znowu za waszą obecność, dziękuję za wszystkie wasze lajki, za subskrypcje, które pomału, ale po prostu rosną, czyli kanał się pomalutku rozwija. Proszę o więcej, czyli po prostu o dzielenie się tym materiałem z innymi ludźmi, bo to jest nasze życie i nasze zdrowie. I jeżeli mamy kiedyś umrzeć, jak każdego nas to spotka, to mamy umrzeć po prostu będąc zdrowymi. Bo jest tak zwana jakość śmierci. Nie jakość, tylko jakość. Jakość umierania też ma być wysoka. Położyłem się, następnego dnia znaleziono mój kosmiczny skafanderek i sprawa załatwiona. Nie wiem też, jak długo moja świeczka się będzie palić. Mam teraz 72 lata. Ile jeszcze mi zostało przeznaczone? Nie wiem. Niektórzy mogliby powiedzieć, gdybym szybciej odszedł, och, taka wiedza, tak suplementy stosował, a umarł. No wcześniej czy później na każdego przyjdzie kryska. Na razie robię to, co do mnie należy. A więc staram się, chociaż też grzechy popełniam. Przyznaję się. Między innymi mało śpię. I wiem, że to jest źle, ale jakoś nie mogę się na razie przemóc. No więc grzeszę, ale postaram się wziąć siebie za buziulkę. No, mamy styczeń, czyli miesiąc wszelkich planów, postanowień. No więc róbmy swoje, kochani. Dobrych postanowień, wszystkiego dobrego. Papatki. Cześć.